no, dla dziecka, którym wciąż byłem, te sprawy polityczne nie istnieją jeszcze, albo po tym wybuchu października, którego nie można było nie zauważyć, bo to było tak okazałe, tak ważne i w rozmowach dorosłych się odbijało. Zmieniło się radio, słuchało się audycji Muzyka i Aktualności, która była coraz ciekawsza. I także życie stało się ciekawsze w ogóle po październiku. Ale oczywiście byłem za mały, i jednak ta prowincjonalność śląska odgrywała tu rolę. Gdybyśmy mieszkali, to znaczy nasza rodzina, gdybyśmy mieszkali w Warszawie, to pewnie bym szybciej zobaczył te rzeczy. A już jak Adam Michnik był synem ludzi politycznie myślących i politycznie zaangażowanych, to pewnie by to jeszcze przyspieszyło mój rozwój taki obywatelski, że tak powiem. Ale tego nie było, były właśnie te lektury, była szkoła, której dawałem sobie nieźle radę, ale nigdy nie, właśnie w obu szkołach, znaczy podstawowej w liceum, wtedy był system dwustopniowy, tak jak teraz, powrócił dzięki dobrej zmianie, to w obu tych szkołach nie miałem ani jednego nauczyciela, którego bym mógł podziwiać. To oczywiście później sobie na początku się nie myśli o tym, ale nie miałem mistrza w szkole, nie było nikogo, bo czytam nieraz bardzo wiele osób, które później jakoś coś zrobiło, coś napisało, czy nakręciło, czy często powołują się na kogoś, nawet ze szkoły właśnie, nauczyciela, który ich popchnął w jakąś stronę. Na przykład niedawno czytałem taką książkę rozmów z Wiesławem Juszczakiem, wybitnym historykiem sztuki, filozofem sztuki, który poświęca dużo miejsca nauczycielowi licealnemu, który go absolutnie stworzył jako umysł, jako pobudził jego ciekawość. Ja zupełnie tego nie miałem, nie było nikogo w szkole. Do pewnego stopnia mój dziadek, który był humanistą, germanistą, ale też znaczy dziadek z wnukiem nie rozmawiał o humanistyce, tylko o rzeczach nauk codziennych i rodzinnych. Tyle, że wiedziałem, że jest coś takiego jak są takie rzeczy tajemne, które mnie pociągały. Na przykład mój dziadek miał na swoim mieszkaniu maleńką reprodukcję tego sławnego obrazu Rembrandta, który wtedy się nazywało Wymarszem Nocnej Straży, a teraz jest nowy tytuł, bo historycy doszli do wniosku, że to nie jest wymarsz. Ale to wszystko, obraz jest ten sam, tylko tytuł zmienił. I to mnie przyciągało. Wiedziałem, że mój dziadek znał się trochę na malarstwie, opowiadał mi czasami niewiele. Wiedziałem też, że był przed wojną skromnym, ale jednak kolekcjonerem sztuki, że miał trochę polskich obrazów i że prawie wszystkie sprzedał, kiedy rodzina musiała wyjeżdżać z Lwowa. I nigdy nie zrozumiałem, czy to była konieczność ekonomiczna, czy ekonomiczna na pewno nie, bo on z pewnością za grosze sprzedawał te obrazy. Ten moment przed wyjazdem, kiedy te tysiące ludzi wyjeżdżały z Lwowa, to wszystkie ceny musiały pójść w dół, bo wielu ludzi się rozsprzedawało. Także to jest ta aura humanistyczna jest trochę po stronie mojego dziadka.
głównie jednak w książkach.